Kłaniam się serdecznie i jakże uprzejmie. Jakiś czas temu udokumentowałem pierwsze chwile z torbą podsiodłową, którą chciałem użyć w trakcie wyjazdu gravelowego. Przez 3 dni 300 km. Link do tego filmu na końcu tego materiału. Przypomnę, jakie miałem wątpliwości i obawy oraz pokażę, czy były słuszne po doświadczeniach z 3-dniowej, bez mała 300-kilometrowej trasy. Obawa pierwsza. Przetarcia od sztycy. Jakieś widziałem recenzje, gdzie użytkownicy narzekali, że tutaj ten materiał jest zbyt słaby i on się od rury podsiodłowej przeciera. No ja z tą torbą spędziłem na rowerze 15 minut. Jak widać, no są już jakieś ślady styku z rurą podsiodłową. Zdjąłem torbę z roweru, jeszcze nawet nie jest wyczyszczona. No jakieś ślady od sztycy są. Zobaczymy po wyczyszczeniu, co się będzie działo. Torba wytarta mokrą ścieraczką, wyschła. Jak widzicie, jest ślad po sztycy i tutaj ślady po szybko zamykaczu. No ale nie ma jakiejś masakry. 3 dni 300 km. No i moje pierwsze obawy też po oglądaniu jakichś tam recenzji różnych toreb, to że te szwy, które tu widzimy, one są dosyć niechlujnie zrobione, czy słabo, czy może za słabo. Obawiam się, że to może nie wytrzymać. W związku z tym na drogę wezmę sobie taką rozciąganą gumę z 2 haczykami, żeby ewentualnie przypiąć tą torbę awaryjnie. Mam obawy, czy ta torba wytrzyma 3 dni pod rowerem, mając w sobie jakiś tam bagaż. Najbardziej boję się właśnie o ten szef, bo jak go wyciągam ręką, to on jakby się rozłazi. Tak wygląda stan szwów. Minimalnie są naddarte. Chociaż może naddarte to źle powiedziane. Minimalnie bardziej wyciągnięte niż były przed jazdą. Ten test może nie jest do końca obiektywny i jest niepełny. Wspomniałem, że chciałem jako zabezpieczenie zabrać ekspander, czy też sprężynę ekspandera. Ale skoro już ją zabrałem, to stosowałem od początku przez wszystkie 3 dni. Oznacza to, że paski nie były w 100% obciążone. Taka jest też moja rekomendacja, żeby w ten sposób używać tej torby. Wielu użytkowników takich toreb narzeka na to, że mają za słabe usztywnienie tutaj. Ta torba rzeczywiście sztywną podłogę ma gdzieś do tego miejsca. Tu kończy się usztywnienie. Na razie przejechałem paręset metrów z tą torbą, no i jeszcze nie zrobiła się fajka, jeszcze się nie wygięła. Biorąc pod uwagę brak usztywnienia tej torby w tylnej jej części, jako naczelny Janusz rowerowy Rzeczpospolitej może wezmę jakąś płaską listewkę, która będzie na całą długość tej torby, żeby ją usztywnić. Z tą torbą nie tylko po gładziutkim, nie tylko po równiutkim, trochę ścieżki w parku, trochę kocich łbów na dojeździe, na powrocie do domu. No i jak widać, tu prawdopodobnie będzie jednak ona siadała w dół. Trzeba też pomyśleć nad jakimś awaryjnym usztywnieniem. Stop! Nie trzeba stosować żadnych patyków, listewek i tym podobnych protez. Pod filmem, gdzie pokazywałem pierwsze minuty z tą torbą, pojawił się komentarz. Dziękuję, Krzysztof Majewski skomentował w ten sposób, że trzeba zawartość torby dobrze ścisnąć, skompresować, po prostu upchać możliwie jak najmocniej wszystkie ciuchy i zawartość, którą da się ścisnąć. Wtedy spód torby nabiera sztywności. U mnie sytuację jeszcze dodatkowo poprawił ten ekspander, który wspomagał podwieszenie pod siodełkiem i całkiem przypadkowo jeszcze jedna rzecz, ale o tym za chwilę.
Połowa sukcesu z usztywnieniem to mocne ściśnięcie zawartości. Kompresja zawartości torby podsiodłowej. Nie mieliśmy 100% gwarancji pogody. Mógł zdarzyć się deszcz. Zabrałem więc, ponieważ rower był bez błotników, zabrałem taki błotnik ze sklepu Decathlon, który można sobie zamontować do rury trójkąta przedniego, no i trochę osłoni. Nie montowałem go na cały czas jazdy, natomiast wiozłem go w torbie. Dzięki temu ten błotnik spowodował, że spód torby, tak mi się wydaje, że trochę to pomogło usztywnić spód torby. Tak jak mówiłem, nie jest to reklama firmy, która tę torbę firmuje, ani próba jakby dogłębnej recenzji. Bardzo podobnie, bądź nawet tak samo wyglądające torby, tylko bez tego logo albo z innym logiem, można znaleźć na popularnych portalach. Podsumowując, potrzebowałem budżetowego rozwiązania, które będzie dawało nadzieję, że wytrzyma 3 dni i 300 km. Dla osoby, która pierwszy raz w życiu jedzie spróbować gravelowego bikepackingu i może tylko ten jeden raz. Wytrzymała 3 dni i 265 km za 70 zł z przesyłką. Warto zastosować Expander, tę gumę z haczykami. U mnie zadziałała dobrze. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego razu.